Tajlandia wydaje się być krajem całkowicie odkrytym, z dziesiątkami turystów w każdym z jej zakątków. Jednak tu Was zaskoczymy. Są jeszcze takie miejsca, o których prawie nikt nie wie. Oto Kampeng Phet. Hello, dzień dobry. Dzień dobry, witamy z Kampeng Phet. Jest to miejscowość już geograficznie w północnej części Tajlandii. Wyjechaliśmy tu wczoraj wieczorem, ale liczna pogoda, tak jak wspominaliśmy w wcześniejszym materiale, że no nic, zjedliśmy tylko do wyrka. Co tu się dzieje? Spędzimy tu ze 2 dni w Kampeng Phet. Jest tu trochę rzeczy do zobaczenia, szczególnie ruinki z czasów Królestwa Sukhothai i późniejszego jeszcze Królestwa Ayutthaya. Miasto to spełniało rolę miasta obronnego dla obydwu królestw, ponieważ Birmańczycy atakowali cały czas te królestwa i to było takie miasto bastionem tutaj. I również miastem królewskim, który tutaj miał swoją siedzibę również przebywał. Nazwa tego miasta, nazwa tego miasta się kiedyś nazywała Chakangrao. Teraz zostało Kampeng Phet, ale do tego dojdziemy, dlaczego to bywa. Jak się dowiemy. Dobra, teraz zaczynamy w kawiarni. Kawiarnia nazywa się Chai Bakery. Tak, wybór Since 1991. od 91, proszę bardzo. No i ruszyliśmy w trasę. Idziemy zobaczyć, co się dzieje w tym Kampeng Phet całym. Sawadika. O, mamy lotto. Szczęśliwy numer. First prize. First prize? Yeah. Really? Sure. Happy days. Later maybe. I think the number. No i praktycznie cały Kampeng Phet składa się z 2 parków historycznych, centralnego i północnego, aka leśnego. Dobra, zaczynamy naszą przygodę z Kampeng Phet właśnie w tym miejscu. Tutaj, tam już widzimy pierwsze ruinki. Jest to teren centralnej zony, położony między murami miejskimi, które tam widzimy. I z drugiej strony za uniwersytetem, czy college'em, czy jakkolwiek to nazwiemy, kolejne mury. Jest to w kształcie prostokąta zrobione. No to spędzimy trochę tu czasu, zobaczymy to, ale ogólnie skąd się nazwa miasta Kampeng Phet wzięła w naszym tłumaczeniu, znaczy to mury twarde jak diament. Czyli jak wspomniałem wcześniej, miasto było obronnym bastionem dla królestw Sukhothai i Ayutthaya później. Dlatego miało być tym twardym, ważnym ogniwem w defensywie tych królestw. No, powiem, całkiem to wygląda, prawda? Ładne są te posążki Buddy tutaj. Przyjemne miejsce. I co najfajniejsze, tu prawie nikogo nie było dzisiaj. Może z 5-6 osób tu w okolicy się przewinęło przed chwilą. No i jakaś była grupa większa, jak tu wchodziliśmy, wychodziła pewnie ze szkoły jakieś. Nie ma takiego rozgłosu jak Ayutthaya czy Sukhothai, naprawdę warto. Bo powiem, te statuetki, rzućmy okiem jeszcze raz. Kurna, pięknie wyglądają, pięknie się to prezentuje. Tu mamy przykład, jak natura przejmuje ruiny. Ładnie to się wkomponowało. Przyjemne drzewo. A tam mamy więcej. Spory ten kompleks jednak, spory. Spójrzcie na tego słonia, nie? Uśmiechnięty. I to całkiem bardzo. Tamten też. Podejrzewam, że również i ten był.
Tu coś ma, jakieś ornamenty ma na uchu. Ciekawe, czy to oryginalne, czy to później doszło. Zwróćmy uwagę na konstrukcję tego muru. Jakie to są porządne kamienie ułożone na sobie. No jeszcze takiego muru to nie widziałem. W miarę wyrzeźbione. Ile to ma? Ośmiokąt? Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7. Ośmiokątne. I się ciągnie tam. A tu właśnie mamy mury z tej strony miasta. Tak samo przejęte przez naturę. Proszę bardzo. No, there's a snake. O, proszę bardzo. Mamy węża. Jest tam, pełza sobie. Chuczek is still shivering from the snake. Are you? Nie lubi. No, kto lubi w ogóle węże? Mało osób, większość pewnie nie lubi. No ja też nie jestem fanem, ale jakoś, żebym przed nimi uciekał, to raczej nie. Chociaż mam też takie trochę obrzydzenie do nich, nie? Takie odczucie. No i teraz idziemy naokoło tego starego miasta tutaj, z tych ruinek. A z tej strony tam chyba będzie, teren koledżu za tymi. Ale spacerek, w końcu słońce wyszło, proszę bardzo. W miarę tam chmury, ale świeci. Tam sobie pójdziemy. Tutaj mamy mur, o którym wspominałem, że się ciągnie dookoła. But you see the Thai locals, they stop and let the snake pass. That's true actually, yeah. She's right. Because they really think that snakes are holy. Holy, yeah. Yeah, that's true, yeah. Czu ma rację, nie? Lokalsi tutaj zatrzymują się, jak snake jest na drodze. To już nie pierwszy raz, co widzieliśmy. Uważają węże jako święte zwierzęta tutaj, szczęśliwe, święte, więc nie przeszkadzają im w życiu. Fałszywy alarm. Więc za każdym razem się to zdarza. Już kilka razy, właśnie jak wspomniałem, widzieliśmy taką sytuację. Pięknie, no w końcu pogoda fajna, ciepło się robi, gorąco. Patrzyliśmy na prognozę, to około 34 ma być odczuwalnych dzisiaj. Nie najgorzej. Dobra. Droga całkiem dobrze wygląda. Mamy z 10-15 minut do przodu. A tu mamy takie przejście, proszę bardzo. Taki mostek, ledwo się trzymający, ale proszę. Czy dała radę? Brawo, pięknie. Jest tutaj świątynia słonia po drugiej stronie. Idziemy zobaczyć ją. Taki mały skrócik do niej. Jest pięknie. A tutaj teren tej świątyni całej słonia. Cisza i spokój. Same zwierzęta tylko. Kracące wrony, psy za nami. Więc ta świątynia słonia, Wat Chang, znajduje się właśnie tam. Chodźmy zobaczyć, co tam się dzieje. Let's go! Nie jest za duża ta świątynia, ale przyjemna. Fajnie usytuowana jest. Też ma fosę dookoła. Była takim pewnie swoistym sanktuarium dla miasta kiedyś. W ogóle kiedyś to tutaj w Tajlandii to chyba same świątynie budowali w miastach. Zastanawiam się, jak wyglądała zabudowa mieszkalna. Pewnie tak jak dzisiaj, tylko że w drewnie. Właśnie zobaczmy. Typowa architektura tajska. To należy tutaj do nowszej części tej świątyni. So I read it that this Wat Chang here, the Wat itself, it's surrounded by 18 how you call it? 18 elephants with their face and those 2 feet in front only. So that's it.
And this is also inspired by the Sri Lanka. Sri Lanka. Yeah. Look at that. And inspired by Sri Lankans, and it's a Theravada Buddhism, I think. Proszę bardzo, proszę. Mamy tutaj speca od buddyzmu. A tu następne części tego kompleksu nowego. Podejrzewam, że to budynki użytkowe, tam mieszkalne dormitoria dla tych monków. Jak się monk po naszemu nazywa? Kurczę, zapomniałem. Mnich. No, mnich. Kurna. Monk. Cały czas tu się monk. A to mnich po naszemu. No dobra. Zapamiętam tym razem. Jesteśmy na wizji, tak. Jednak przerwa na jedzenie. Gorąco. 38 patrzyliśmy, jest odczuwalne. 31 właściwe. Zatrzymaliśmy się w bardzo lokalnym miejscu. Tutaj. Zaraz żarełko przyjdzie. Wesoło. Jeżeli tutaj mamy menu, podejrzewam, to jest w miarę tanio. Tam są te mury miejskie. A my jesteśmy ciągle przy tej samej dróżce. Elegancko, pięknie. I takie tu domki mamy. Ludzie sobie chillują. Dróżka fajna. Żarełko dobre wyszło. I cholernie tanie. Cholernie tanie. O, tamarynd. Drzewo tamaryndowe. Ale nie widać żadnego owocu na nim. Wracając właśnie do żarełka, 5 dyszek za 2 posiłki. Normalnie kosmos. Kosmos. Z reguły to 5 dyszek za 1. I nawet dobre, chyba jeszcze wrócimy tutaj. Ale dróżka jest przefajna do spacerku. Następna chałupka. Palemki. Proszę bardzo. O, i standardowo 4x4 pick-upik. Idziemy dalej, tu mamy pola kasawy. Kasawa to jest, nie wiem, chyba z Ameryki Południowej ma pochodzenie. Nawet nie pamiętam, czy kiedyś to próbowałem. Niby jak ziemniak smakuje. Right? Is it like a potato? Yeah, it tastes like potato. Alright. I don't know. Look at the texture. The texture itself. Jeszcze nawodnienie tam idzie. No. Te tereny rolne tutaj. A my idziemy sobie dalej. Centralnie boczkami w mieście. Następna świątynia. Po drodze jaką trafiliśmy, troszkę inna niż dotychczasowe, bo nie jest w kształcie dzwonu. Taka typowa Chedi, tylko jest właśnie na piramidalny styl. I aby pokazać, jakie to jest spore, proszę. I wysokość jednej platformy, proszę bardzo, prawie tak samo. A później mamy jeszcze kilka takich. Ciepło, gorąco. Idziemy dalej w trasę, bo mamy jeszcze trochę do przejścia do motorów. A tutaj, o proszę bardzo. Troszkę wyblakłe, ale to gdzie jesteśmy? Tutaj, prawda? Motor mamy gdzieś tutaj, a jedziemy poza mapę, w tą stronę teraz. Mrożona kawka i dotarliśmy do drugiego centrum archeologicznego na północnej stronie. Czyli tutaj to co widać jest, to. Byliśmy wcześniej tutaj, teraz jesteśmy tutaj. Jest to chyba większy teren, chociaż czy ja wiem, no zobaczymy jak to wygląda. Tutaj trochę historii. Pięknie. Dobra, czekamy na Czu, poszła do łazienki i zaraz sobie pospacerujemy tutaj. Tak patrzyłem tutaj prowizorycznie na Google Map, to powinno się około godzinki, półtorej godzinki nam zejść spacerkiem po okolicy. Więc elegancko, idziemy. Dobra, teraz tak patrząc na te ruiny tutaj,
Czy to było właśnie tu miasto właściwe, a nie w dzisiejszym mieście właściwym, że tak powiem. Bo sporo tego tu wygląda, to tylko kawałeczek. Dopiero co widzimy. Proszę bardzo. Mamy tutaj wybity zbiornik, taki basenik pewnie. Albo wodę tutaj gromadzili i była dystrybuowana w jakiś sposób do różnych części tego kompleksu. Proszę bardzo, ruinki porośnięte teraz lasem. Fajnie to wygląda. Też nie ma za dużo tu ludzi. Można się normalnie wczuć w tą historię tego miejsca. Spójrzcie na chodnik, jaki tutaj jest. Porośnięty mchem. Super to wygląda. Proszę bardzo. Elegancko, normalnie jak dywan, prawda? Super to wygląda z tym mchem. Wat Chang Krop. Tutaj mamy wizualizację, jak to wyglądało wcześniej. Proszę. So this temple is surrounded by 68 elephants. Same as earlier, you can just see the face and 2 feet. Those elephants also have some necklaces around their necks. Each entrances have these lions. It's the symbol of they are the guards of this temple. A very steep stairway at each of the 4 cardinal directions leads to the large platform on top of the base, at the center of which stood the Chedi, which has collapsed. Trochę stromo tutaj. That's all. Dobra, miała być godzina, ale nie udało się. Chyba ze 2,5 albo nawet 3 godziny tutaj łaziliśmy. Exhausted. Zmęczeni cholernie. Exhausted. Ale dzień się nie skończył. The day is not over yet. Yeah, we're going to the market. Yeah, Night market time. Market time, that's it. We'll eat. That's the point. Very good thinking. Good job, okay. Bye bye. Bye bye. See you later, huh? No to dotarliśmy do Nakhon-Chuan. Tak? Dobrze mówię? Nakhon-Chuan. Nakhon-Chum. Sorry. Dotarliśmy do Nakhon-Chum Municipality, czyli do miasteczka Nakhon-Chum, zaraz koło Kampek Phet. Może nawet to takie dzielnica, można powiedzieć. Nie, niedaleko. 8 km od miejsca, gdzie byliśmy wcześniej. No niby tu ma być jakiś market też. No nie za wiele się dzieje, ale znajdziemy zaraz coś do jedzenia. Głodni znowu, jak zawsze. Proszę, deserki. Kurczaki, lotto. Tradycyjne budynki tutaj. Klasyczne, drewniane piętro nadbudowy. Wait, that's the banana you wanted to eat? Which one? You can try the banana. Oh, yeah, I wanted to try this one. You want any? Soma, nie? O, zawinięte banana. Znaczy, to ogólnie jest Easy to like bun. easy? Ah, would you check? 20, right? 20.
2 dyszki. Kawunka mak. Banana. Dobra, mamy bonusa. 2 dyszki za tamto. Czyli z jakieś 2 z haczykiem złotych. Wieczorne życie się toczy. Oh, it's a nice smell. What is this? อร่อยครับ Alloy, chai? ครับผม No go. อร่อยครับ Mấy lúa? Mấy lúa nhá. Ok, nền cặp. อันหนึ่ง A nền chai. ครับผมรอสักครู่นะครับ Dobra. Ok. Kapą. ครับผม Nie mam zielonego pojęcia co to jest, ale pachnie całkiem. Teraz to spróbujemy. To wygląda jak jakaś starsza dzielnia. Sporo drewnianych elementów. Zobaczcie jakie wielkie psy. Siema. Siema. O, jaki zajebisty. นี่ Jaki wielki. ลุกมาดูอะไรหน่อยเร็ว Jakie wielkie. A tam jeszcze jest drugi. Miał, miał. Au, au, au. Wielki, olbrzym. Tam robią jedzonko. Wyszło, że to jest najlepsza knajpa, gdzie najlepsze pad thai robią. Tu w okolicy. Zaraz zobaczymy i sprawdzimy, czy to prawda. Tak wygląda tutejszy pad thai. A teraz czas na zjedzenie tego zawiniętego na bananie. To wygląda tak. Proszę bardzo, stare budyneczki tutaj. Fajna, klimatyczna uliczka. No, w dzień... Wieczór już się zbliża, w dzień to pewnie ładnie wygląda. Bardziej się dzieje, no ale spoko. To fajnie wygląda. Dzień dobry. To w sumie już dzień się zaczął trochę, mamy godzinę 11. Jesteśmy jakieś, nie wiem, 70 km od Kampeng Phet. So we are now in Hong Klan, Long Klan National Park. Okay. And here's Bali. Yes. What we are going to do here? We're First. going to swim in the waterfall. We will go to some trails and we will see some tigers. Kidding! Maybe. Mają, podobno są w tym całym kompleksie leśnym, nazywa się to Zachodni Kompleks Leśny. Podobno żyją tutaj tygrysy. Akurat nie w tym parku narodowym, nie zostały żadne spostrzeżone, ale jest jeden z 30 km na południe, południowy zachód z Deka i tam podobno 2011 9 dzięki kamerom zostało spostrzeżone. Chyba raczej tutaj ich nie będzie. No, zobaczymy. Dobra. Więc to jest droga na wodospad. Sporo ludzi tutaj dzisiaj, aż zaskoczony jestem. Z reguły w parkach narodowych aż z dala od Bangkoku aż tyle ludzi nie ma. A widać, że ten jest popularny. Może dlatego, że jest długi weekend i można pływać. Może dlatego. Ale zobaczmy, co tu mamy. Ferc, lipa protki, nie? Proszę bardzo, tak mamy tutaj florę. Idziemy dalej. Proszę, pierwsze rapidy. Ale trzeba przyznać, że jest w miarę chłodno tutaj. Nie jest źle, jest dobrze. So what does it say? Okay. Green, so it's okay. We're okay. Safety. Red is danger. 1,5 metra głębokości. Spoko. Czyli można tutaj popływać. Popluskać. O, proszę bardzo, to ma wyglądać tak. Dobra. Tutaj są mniejsze źródełka. Ludzie chillują, proszę bardzo, z dziećmi. O, a on jest tam. Wodospad jest tam. Pięknie, dobra. Kurczę, zawiewa tutaj.
A nie, no spoko, fajnie to wygląda tutaj. Ale niestety nie można tutaj pływać. Dobra, ale tam widzę, że tam ludzie, o. Nie można. No spoko. Nie no, posiedzimy tu chwilę, zaraz zobaczymy co dalej. Dobra, moknie to wszystko. Ta sytuacja jest taka, że wróciliśmy do całego centrum i mrożona kawka oczywiście. Musi być. Proszę bardzo. Czy tak samo? Czy ma Ovaltinkę? No, z widoczkiem na wodospadzik, który jest tam. Ciekawe czy widać stąd. Ładnie. Proszę bardzo. Plan, waterfall. No, sporo tam jest ludzi na miejscu, więc wróciliśmy na kawę. Że tak. Pływać tutaj nie będziemy. Czy pływać za dużo powiedziane, pluskać się nie będziemy, że tak powiem. Ale We're going to the other waterfall and we're gonna swim there. that's the plan, right? That's the plan. Yeah, maybe we're gonna have some trekking if there is any possibility. And find some tigers. Yeah. She wants to find a tiger. No, I don't want. Tak, jesteśmy z powrotem w Camping Pet. Teraz w centrum nad rzeką Pink. Tam naprzeciwko jest wyspa. Na tej właśnie rzece. Jest zachód słońca. Powróciliśmy tutaj, byliśmy nad tym drugim wodospadem. Chcieliśmy pochodzić po dżungli, ale niestety szlaki pozamykane. Traile zabarykadowane. Strażnicy Teksasu mówili, że nie da, bo opady deszczu ostatnio i jest... No, nie jest bezpiecznie za bardzo dla turystów, tak się wyrazili. Dobra, więc sytuacja taka była, że wybraliśmy się do tych wspomnianych wczoraj gorących źródeł, a tu patrz, niespodzianka, gorące źródła wyparowało. Bez wody w basenach, więc no nie kręcąc dalej wróciliśmy tutaj, ogarnęliśmy się w hotelu. Postanowiliśmy, że będziemy łazić sobie po centrum teraz wieczorem.